ogóle nasze jedno z naczelnych celów, żeby się spotykali bardzo różni ludzie. Bo jak się właśnie ma szacunek i zna się tą muzykę, jak ona brzmiała kiedyś, to się jej nie zepsuje, nawet dokładając do tego wszelkie odważne pomysły. Na warsztatach było super. Krakowskie Przedmieście 66, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, gdzie odbywa się właśnie festiwal Wszystkie Mazurki Świata. Przyjechałam tutaj w zasadzie po to, żeby jakby skonfrontować moją wiedzę na temat muzyki ludowej z tym, co jest tak naprawdę tą muzyką ludową u podstaw. Mam wrażenie, że istota muzyki ludowej nie została uchwycona w tym moim procesie edukacyjnym i tak naprawdę nic o tej muzyce ludowej nie wiem. A jeśli sama nie wiem nic o muzyce ludowej, to w jaki sposób mam to przekazywać moim uczniom? I wydaje mi się, że tutaj jest najlepsze źródło, żeby właśnie się nauczyć czegoś nowego. Wprowadzając w szkole polskie tańce narodowe, poloneza, krakowiaka, mazura, oberka, kujawiaka, posługujemy się w wielkiej części artystycznymi opracowaniami tych tańców, bądź stylizacjami, bądź wręcz po prostu pokazujemy je przez pryzmat mazurków Chopina. Mazurki tańczone po tańcówkach, a mazurki Chopina to są dwie zupełnie inne sprawy. To jest jakby taka kwestia oczywista, ale chciałam to wyraźnie podkreślić. Z jednej strony mamy stylizację Chopina, który sięga do źródeł, a z drugiej strony utwór powstający z naturalnej potrzeby improwizacji, z naturalnej potrzeby muzykowania muzykantów ludowych. Udało mi się porozmawiać z panem Januszem Prusinowskim, twórcą tego festiwalu. Po edukacji powszechnej, a nawet po edukacji muzycznej nie ma się zielonego pojęcia o polskiej muzyce tradycyjnej czy polskiej muzyce ludowej. Ta informacyjna, na klasówkę przygotowywana wiedza pod tytułem ten jest w wolnym rytmie na 3, tamten jest w szybkim rytmie na 3. Nic za tym nie stoi, żadna słuchowa wizja albo jakieś skojarzenie. Tutaj jakby nam opowiadano o muzyce na Marsie, więc że tam jest na 75 i możemy przytoczyć tą liczbę. Przez długi czas w ogóle nie było tej muzyki dostępnej też. To też muszę usprawiedliwić tutaj różne sytuacje, że nawet jeśli nauczyciel chciał coś puścić, to do połowy lat, 90. były to 3 płyty. Teraz jest ich pewnie ze 150. I to wszystko może się zmienić, tylko musi pojawić się takie zainteresowanie, potrzeba, intencja, żeby coś z tego wynikało. A może wynikać z tego 100 różnych rzeczy, bo możemy po prostu żyć w tym języku, i tańczyć, i śpiewać. To jest muzyka, która jest związana z ruchem, która jest związana z impulsami, które są bardzo naturalne, są bardzo oparte na ciele, są oparte na ruchu. Do wyjątków należą nauczyciele czy szkoły, w których pracują, którzy mają blade wyobrażenie o tym, na czym ta muzyka polega. Nie wiem, dlaczego tak się stało, pewnie dlatego, że w tej ścieżce edukacyjnej nie ma śladu wiedzy i doświadczenia wiejskiego, autentycznego. Tego nawet nie szuka, po prostu nie zadaje się takich pytań, o co tu chodzi, co to jest za muzyka, czy ona w ogóle istnieje. Być może wyjątkiem jest polonez, który przyjął taką obrzędową rolę tańca maturalnego. To jest prawdziwy obrzęd, matura jest prawdziwa, wyjście w dorosłość jest prawdziwe, to współczesny jest rytuał, całkiem fajny. I to, że tam jest polonez zazwyczaj z taśmy, do niego się układa choreografię, to jest dla mnie całkiem pozytywny przykład. Cały czas mam gdzieś tam za plecami
taką myśl, że powinnam się tym tematem bardziej zainteresować i chciałam się doszkolić w temacie właśnie muzyki ludowej. Poszłam na warsztaty przeznaczone dla nauczycieli szkół muzycznych. To były warsztaty prowadzone przez zawodowych artystów, przekazujące bardzo dużo merytorycznej treści. Z tym, że po moim udziale w takich warsztatach doszłam do wniosku, że mnie ta muzyka w ogóle nie przekonuje. Że to jest, coś z tym jest nie tak. Nie miałam przygotowania tanecznego, że nie jestem rytmiczką, że nie potrafię wykonać pewnych kroków i że to jest jakby mój problem, że nie potrafię poczuć tej muzyki i dobrze się przy tym bawić. Po chwili zastanowienia doszłam do wniosku, że przecież na imprezach tanecznych, na potańcówkach nie tańczyli ludzie związani z baletem. To nie tańczyli ludzie, którzy mieli przygotowanie taneczne, tylko po prostu zwyczajni ludzie, którzy chcieli się bawić. Więc musi to być muzyka prosta do zatańczenia, musi to być taniec, który da się wykonać bez specjalnego przygotowania. I to była pierwsza rzecz, która jakby tak zwróciła moją uwagę. A druga rzecz, obserwując pokazy artystów z tego zespołu pieśni i tańca, cały czas miałam wrażenie, że to jest balet, że ja patrzę na choreograficzną wersję tego, co kiedyś mogło ewentualnie być tańcem ludowym, a nie na prawdziwy taniec ludowy. Tak mi mówiła moja intuicja wtedy. Stwierdziłam, że w ogóle mnie to nie przekonuje i że taka wersja muzyki ludowej do mnie nie przemawia. Zespół folklorystyczny to jest taki, gdzie oni bazują na lokalnej etnografii, tradycji, wiedzy. Czasem tam jest instruktor, który jest etnografem, czy ma po prostu taką wiedzę. I w różnych częściach Polski to różnie wygląda. Na przykład na południu to są bardzo często fantastyczne, naturalne, autentyczne zespoły, które ze sobą muzykują, mają grupę dziecięcą. Są takim sposobem na przekazywanie tego. Tylko my o tym niewiele wiemy, mieszkając na przykład w centrum Polski, gdzie wiemy o zespołach pieśni i tańca, to jest inny typ, czyli taki, które przygotowywane są do scenicznego show. I najlepiej, żeby tam ktoś przeszedł casting, był po balecie i po Akademii Muzycznej. I oni nie mają żadnego doświadczenia wiejskiego tańczenia i nikt się też tym nie interesuje. To ma ładnie wyglądać. To były czasy lat 50. i 60., gdzie te zespoły pokazywały nową kulturę robotniczo-chłopską i były widowiskowe i w ogóle chłopaki wysoko skakali, a dziewczyny pięknie się uśmiechały. Do nas przychodzą ludzie z każdej branży, że tak powiem, z różnych światów. Bardzo to nas cieszy, to jest w ogóle nasze jedno z naczelnych celów, żeby się spotykali bardzo różni ludzie. I przychodzą ludzie z zespołu pieśni i tańca po prostu potańczyć, pobawić się, posłuchać tej muzyki. Także w tym środowisku też jest wiele osób, które są ciekawe, otwarte, które zdają sobie sprawę, że tutaj robią show, a tutaj jest coś jeszcze innego. Może różne osoby stamtąd przeorientują się na przykład na uczenie i upowszechnianie czegoś, co jest nie wynalezione przez choreografa o takim i takim nazwisku, tylko jest z tej wsi, od takich i takich ludzi konkretnych, którzy należą do takiej albo innej zbiorowości. Słowo muzykant nie jest pejoratywne. Słowo muzykant jest określeniem na artystę ludowego, artystę wiejskiego. Takich muzykantów starszego pokolenia, którzy znają muzykę ludową od podstaw, którzy ją grali i poznawali ją od swoich dziadków, od swoich rodziców, jest u nas w Polsce coraz mniej. Często nie mają następców, nie mają osób, którzy przejmują po nich tę spuściznę, cały repertuar, techniki gry.
wydaje mi się, że dzięki temu festiwalowi Wszystkie Mazurki Świata mamy możliwość uchwycenia tej tradycji, mamy możliwość spotkania się z tą kulturą. Pojawia się tu naprawdę mnóstwo młodych ludzi, pojawiają się fascynaci, którzy potrafią na temat muzyki ludowej opowiadać godzinami i to, co się dzieje, jest bardzo, bardzo pozytywne. A przed nami koncert 4 strony Karpat i właśnie zaraz wchodzę na salę. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym koncercie festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Ja tu na ciebie czekała, bo mnie tu Cornonocka zastała. Same melodie, same linie melodyczne znamy albo od osób, które nas uczyły tego grać, albo od swoich dziadków, babci, albo po prostu też przekopujemy wszelkie archiwa, słuchamy czy to archiwalnych nagrań, czy to też mamy to szczęście jeszcze, żeby móc słuchać starszych muzykantów, którzy u nas w regionie grają. Słuchamy, jak oni to grali, jak to kiedyś brzmiało i nie boimy się zrobić krok dalej. I mamy nadzieję, że wychodzi to tak, że to żyje, ale że też jest w tym słyszalny taki szacunek do tego, co było kiedyś, bo na tym nam bardzo zależy, żeby nie psuć tego, co wspaniałe i wartościowe było kiedyś, ale by coś dodać od siebie, no bo żyjemy tu i teraz i nie ma co patrzeć cały czas wstecz i próbować rekonstruować i grać tak, jak było, tylko warto też coś po sobie zostawić po tych czasach, w których my żyjemy i tworzymy i wkładać w tą muzykę to, co czujemy, to, co nas też inspiruje. Zachodzę słoneczko, skoro most zachłodzić, bo mnie nóżki bolą, po tym polu chłodzić, bo mnie nóżki bolą, po tym polu chłodzić. Co jest charakterystyczne, to harmonizacja tej muzyki, bo na przykładzie naszego regionu, czyli Beskidu Żywieckiego, kiedyś grały tą muzykę dudy i skrzypce, czyli nie można tu mówić nawet o jakiejś harmonizacji, no bo to był huk, który grał jeden dźwięk, a gajdzica w dudach i skrzypce grały linię melodyczną. Więc już dokładając do tego, do dud i skrzypiec, sekcję rytmiczną, czyli altówkę, która gra na sekund i kontrabas, już tworzy się coś ciekawego, bo cały czas musimy zwracać uwagę na to, że ten huk w dudach gra ten jeden dźwięk F i tak układać te akordy, by one nie przeszkadzały, ale coś do tego dobudowywały. Co na pewno mógłbym wskazać jako może inspirację, to muzykę z innych regionów Karpat. Bo różnie się to działo, różnie to się rozwijało w różnych regionach Karpat.
fundament tej muzyki karpackiej jest jeden, on się głównie opiera na muzyce i kulturze, którą nieśli ze sobą Wołosi, czyli pasterze, którzy wędrowali po Karpatach. Zostawiali tą muzykę, wędrowali dalej, zostawiali ją w różnych regionach Węgier, Ukrainy, Słowacji, Polski, aż do Czech dotarli. I potem, jak już ją zostawili, to ona się różnie rozwijała. I są regiony w Karpatach, w których się ona wspaniale rozwinęła już lata temu i którymi my się teraz możemy inspirować, rozwijając ją u siebie. Rączki bolą robić, zachodzi słoneczko, skoro zachodzić. Razem z Martą też działamy i prowadzimy Fundację Braci Golec, w której uczymy 300 dzieciaków na Żywiecczyźnie grać właśnie taką muzykę. I pamiętamy, no nie tak dawno jak my zaczynaliśmy grać tą muzykę, to nasi rówieśnicy się tego wstydzili. To był wstyd ubrać się w ubranie góralskie, to był wstyd grać muzykę góralską. Jak jechaliśmy gdzieś z zespołem grać, to wstydem było wysiąść w ubraniu góralskim z autobusu, jak się zatrzymywaliśmy gdzieś, nie wiem, choćby na stacji benzynowej. Teraz, po wielu latach pracy nad tym, wydarzyło się to, że widzimy, że ci młodzi ludzie są z tego dumni. Są na pewno o wiele bardziej dumni niż byli kiedyś, bo wrzucają choćby sobie, nie wiem, zdjęcia, selfie z różnych wydarzeń na swoje profile społecznościowe. Bardzo ważnym jest, by pokazywać tą kulturę i popularyzować ją tak, by pokazywać, że ona jest ciągle żywa. Że to właśnie nie jest to, że my musimy naśladować to, jak grali nasi dziadkowie, pradziadkowie, czy gdzieś tam dalej, tylko że my możemy mieć na nią wpływ, to my możemy ją kształtować, coś dalej z nią robić, bo jak mamy to poczucie wpływu, to zupełnie inaczej do tego wtedy podchodzimy. Tą muzykę dzieciakom przekazywało nie takie stare pokolenie osób, tylko przekazywali też ludzie w naszym wieku, ludzie młodsi. W fundacji, w której działamy, uczą osoby, które w tym roku miały maturę, które są w pierwszych latach studiów, ale już wspaniale tę muzykę wykonują i mogą ją przekazywać dalej. Staramy się być dla tych dzieciaków takimi troszkę łącznikami, że my rozumiemy tą starszą muzykę w pewien sposób, my z szacunkiem mamy cierpliwość do tego, by tych starszych muzykantów, starszych śpiewaków, śpiewaczki posłuchać, porozmawiać z nimi, zaczerpać z tego jak najwięcej i przekazać to tym jeszcze młodszym współczesnym języku, współczesnej komunikacji, takim zrozumiałym dla nich komunikacie. Kiedy jechałam tutaj do Warszawy, w pociągu spotkałam pana z Irlandii i tak od słowa do słowa zaczęliśmy gadać i rozmowa zeszła właśnie na temat muzyki ludowej i to, co mnie zaskoczyło w jego wypowiedzi, to to, że on patrzy na ichniejszą muzykę ludową z takim troszeczkę pobłażaniem. Ma wrażenie, że ta muzyka jest taka trochę ironiczna, że nie traktuje się jej poważnie. Bardzo mnie to zdziwiło, ponieważ tak zauważam, że muzyka irlandzka, muzyka szkocka, muzyka wysp jest obecnie bardzo popularna na świecie, a przez samych Irlandczyków może być traktowana jako coś dziwnego. Mam wrażenie, że to samo dzieje się z naszą muzyką polską, muzyką ludową, a to dlatego, że w zasadzie tej muzyki takiej u podstaw nie znamy. A to bardzo szkoda, bo tracimy z jednej strony część naszej tożsamości narodowej, tracimy naszą kulturową odrębność, a to jest kawałek fajnej muzyki do zabawy. Tej muzyki trzeba doświadczyć na żywo. Tu trzeba przyjść na imprezę taneczną, na potańcówkę, zakręcić się, poczuć ten rytm, poczuć tę muzykę w zasadzie całym ciałem, doświadczyć jej wszystkimi zmysłami i tej atmosfery takiej potańcówki. I wtedy zaczyna to być bliższe i zaczyna być przekonujące. Idę na targowisko instrumentów. Można pooglądać instrumenty, porozmawiać z twórcami tych instrumentów, dowiedzieć się, w jaki sposób się na nich gra, w jaki sposób są one tworzone i budowane. No klawiszowe są. Ten jest ewenement, bo takiego nie ma nigdzie na świecie. Dostałem zadanie, żeby zrobić klawiaturę guzikową do tradycyjnego, starego, średniowiecznego klawiatury. Teraz będę budował 42-piszczałkowy, potem ma 31 piszczałek. Będzie 42-piszczałkowy instrument. Myślę, że z powodzeniem zbudowany, gdzie piszczałki jeszcze tutaj będą stały w tej przestrzeni i dzięki temu będzie można jeszcze więcej muzyki, że tak powiem, na tym uprawiać.
Zobacz, co mi ostatnio zrobiła. To zrobiła moja żona. My sami, że tak powiem, dopiero się uczymy na tym grać. Właśnie przyszło. Tu jest nawet Tak, to jest dość zabawny tekst, bo nie jest bezpośrednio związany z instrumentem, natomiast jest związany z pewną ideą i to jest co tam jest napisane? Space, the final frontier. These are the voyages of a Starship Enterprise. To był pierwszy instrument w ogóle. Zaczęłam budować, można tak powiedzieć. W zasadzie zostało przeze mnie odkryte przez przypadek, że taki instrument istnieje, no i spodobało nam się strasznie. Mieliśmy zamówienie po prostu na pierwszy instrument, więc nauczyliśmy się na przykładzie tego instrumentu w ogóle jak się go składa. I później stwierdziłam, że chcemy mieć też swój własny instrument, bo no, jest super do grania i w ogóle jest dużo radości. A w ogóle skąd ten instrument tak oryginalnie pochodzi? Ze Szwecji. Szwecja, Dania, Skandynawia. Początki to jest jakiś XIV wiek, to były jakieś pierwsze rydziny właśnie w Szwecji znalezione z rysunkami. Z chyba XVI wieku początku jest zachowana pierwsza dekerharpa, która jest fizycznie i ona jest w jakimś muzeum właśnie w Szwecji. Na początku było mniej strun i było mniej klawiszy, to wszystko było bardziej ubogie i też sama konstrukcja się zmieniała. Piotrek robił głównie gitary, ja sobie uczę się też budować gitary jakby razem z nim i gramy przy lirach korbowych. Piotrek jest ogólnie samoukiem i on się wszystkiego nauczył sam. Instrumenty smyczkowe też przeszły przez pracownię. Smycz, skrzypce, altówka, wiolonczela była, kontrabas nawet kiedyś był. Instrumenty strunowe szarpane. Mamy tutaj 3 rodzaje tych instrumentów. Z jednej strony cyfra akordowa. Mamy kilka technik, albo technika palcowa. Albo taka technika, którą można nazwać mandolinowo-klawiszową. A żeby tego było mało, to jeszcze może pani zagrać smyczkiem. Dzień dobry. Czy tu powstaje instrument? Powstaje kolejny instrument. Tu jest bardzo dużo instrumentów. Wszystkie wyglądają identycznie, ale są bardzo różne. Teraz powstaje flet gałęziowy. To jest fujara gałęziowa. To jest trąba. To jest fujara szałaska gałęziowa. To jest fujarka gałęziowa, a to są flety. Jak to jest możliwe, że to drzewo gra? Bo jest dziurawe. Muzyk gra. Znaczy tak, muzyk gra, a drzewo się odwdzięcza. Nazywamy futujara. To jest oryginalna fujara, a to jest futujara. Tu jest zanęcie, jak to się gra? 3 otwory. A to jest instrument skąd? Ze Słowacji. Aha. W innej tonacji trzeba troszkę naswiczyć. To są też flażolety. Flażolety, czyli fleciki polskie, które też są znane jako irlandzkie i szkockie, ale one
prawdopodobnie i tu wyewoluowały nieznacznie, niezależnie od siebie, więc i tu mają prawo i rację bytu. Mamy też ciekawie brzmiące flety w skali arabskiej. Gdzie to ma stroik? To ma tu A, i on jest akurat plastikowy, dlatego tak ciekawie to brzmi. I jest lżejszy wtedy bardzo, a tu jest na przykład trzcinowy, nie? Trzcinowy brzmi trochę bardziej trzcinowo. Cześć, jestem Agnieszka. A ja jestem Kasia. Bardzo mi miło. Właśnie Kasia robi takie instrumenty, że w środku nie ma klasycznej duszy, tylko jest coś innego. A co jest w środku? Jest dusza skrzydlata, jest dusza klasyczna, ale tylko w jednym instrumencie i dusza taka pudełeczkowa. A one jakoś tak lepiej rezonują. Jakoś taki ten dźwięk jest taki... dużo więcej elementów, które będą rezonować. A to chodziło też o to, że chciał autor ciąć trochę model, w sensie zmniejszył przez to korpus. No i dodatkowo trzeba było stworzyć coś, co nagłośni instrument. Więc cała dusza skrzydlata. Ze skrzydlatą według mnie lepiej brzmią niż z klasyczną duszą. Tak, To jest normalna dusza. Więc taką duszę montuje się po zamknięciu korpusu. A te obydwie, które tutaj widzicie, ustawia się zanim zamknie się cały instrument. Te dwa elementy przyklejasz. Ten do świerku, ten do jaworu. Tak jest, z tego materiału są zrobione skrzypce. A ta dusza jest po środku i znajduje się zamontowana w tym klocku i w tym klocku tutaj na górze. Ja staram się trzymać taką troszkę klasę nowocześniejszych instrumentów, bo jakbym chciał robić powiedzmy liry dziadowskie, to bym w inny sposób to robił, prawda? Ona ma wyglądać tak jak kiedyś dziad pod kościołem grał, ona ma tak wyglądać. No ale mamy teraz czasy troszkę inne i ja do tych czasów jakby się dostosowuję. Nie robię kołków drewnianych, tylko staram się robić metalowe. To jest ważne, bo lira akurat lubi się rozstrajać i trzyma to strój i jest łatwo precyzyjnie dostroić. To jest lira chromatyczna. Aha. Półtony mamy tu, a całe tony mamy tu. Aha, czyli białe, czarne. Jakby. No. Także gramy w zasadzie na dolnym rzędzie jakby melodię, no głównie, bo to jest podstawa. Chyba, że coś trzeba... Chyba, że się zmieni strój. Rozumiem. Oce nam robi burdon, a melodyczna jest struna G. Tak, tak. Czyli generalnie jest to tonacja C, tak? Tak. No, gramy w C. Stroik włożyłem. Strojki metalowe pojawiły się w Wielkopolsce w latach 70. Rurka na tym jest trzcinka, a tu jest zatyczka Koreczek. drewniana, korek. No, A ten niektórzy korek jest- lutują na to Aha. powietrze musi, tak? Z tym, że rureczka musi być pod odpowiednim kątem spiłowana, bo blacik jest prosty, No a rurka musi mieć lekki skos. Tak, to jest samo serce instrumentu, ale tu nie możemy, tylko możemy nastroić, tutaj tą regulując nitką, ewentualnie można obciążyć akurat pszczelim woskiem, bo te wszystkie instrumenty się robiło tym, co było w zasięgu ręki albo wzroku, tak? Czyli na przykład tutaj fragment tylko
różki zrobione są z kłów dzika. No tu jest akurat łamane są. I tutaj dźwięk jest cały czas tak samo, taki sam. Natomiast jak włożymy tutaj do przebierki, tutaj nie ma gamy, bo tu nie jest kolejno po sobie, tu byśmy musieli mieć jeszcze jedną dziurkę, ale w dudach bukowsko-kościańskich tej dziurki nie przewidujemy. Taka ciekawostka, że dudy mają skalę nienormowaną. Mamy pianino i są klawisze białe i czarne. Białe i czarne. Tak na marginesie, na białych gramy utwory weselne, na czarnych gramy utwory pogrzebowe. Taki żart. Ale mamy białe, czarne. A przebierka jest tak skonstruowana, że niektóre dźwięki, przynajmniej 2 albo 3 spośród tych, które tutaj mamy, są dokładnie między białym a czarnym. To ma już ładnych kilka lat, natomiast mój uczeń w Szamotułach, który gra od 8 lat na takim oto instrumencie, gra i chodzi na próby regularnie i przynajmniej 2 razy w tygodniu jest dmuchnięte w to. I to nie pękło do dzisiaj, że jak gramy na przebierce samej, nie mamy worka, to co chwilę jest przerwa w graniu. A tutaj wykorzystując worek jako rezerwuar powietrza, w momencie gdy nabieramy powietrza, tutaj są taki jest wentyl, zapadka taka ze skórki zrobiona, że powietrze tylko w jedną stronę można tylko wdmuchiwać, nie cofa się z powrotem i jak nabieramy powietrza do ust, to lekko musimy tutaj dodusić pęcherz i mamy wtedy taką ciągłość grania. Ja pokażę. Koniec mojej wycieczki do Warszawy. Jeszcze udało nam się załapać na wykład na temat dud żywieckich. Panowie prezentowali, jak wygląda taka typowa kapela Beskidu Żywieckiego, czyli dudy i skrzypce. Grali utwory właśnie takie, które były grywane na weselach, w karczmach. Na zakończenie tego festiwalu odbył się koncert muzyki tanecznej. Muzyka ludowa to jest coś, czego trzeba doświadczyć na żywo. Nagrania wszelkiego rodzaju są świetne, ponieważ potrafią zarchiwizować dorobek tych ludzi, którzy znają starą tradycję i pozwalają się nam, naszym pokoleniom i pokoleniom młodszym uczyć, bardzo często od ludzi, którzy czasami już odeszli. Ale to jest muzyka, która na nagraniu nie jest tak przystępna w odbiorze, jak na żywo. To jest muzyka, w której nogi same porywają się do tańca. Zaczynasz pląsać, nawet nie wiesz kiedy. To jest nieprawdopodobne, jak wielką energię ma ta muzyka i nawet tak proste motywy, które są w kółko powtarzane, one mają w sobie tyle uroku, tyle energii, tyle takiego ognia, że zaczynasz czuć to w zupełnie inny sposób. Jeżeli macie możliwość kontaktu z taneczną muzyką ludową, jeżeli macie możliwość słuchania takiej muzyki albo nauki wykonywania, pytajcie swoje babcie, swoich dziadków, czy znają piosenki. Pytajcie ich, co mogą dla was zaśpiewać, czego wy się możecie nauczyć od babci, dziadka. Pytajcie, uczcie się, ponieważ to jest nieprawdopodobna skarbnica wiedzy, skarbnica kultury, której nie możemy zaprzepaścić. I wydaje mi się, że teraz jest ten moment, w którym możemy to odkryć na nowo i możemy po prostu nauczyć się słuchać tej muzyki na nowo. Jeżeli znajdziecie jakiś
zespół folklorystyczny, który taką muzykę propaguje, nie bójcie się podejść i posłuchać, bo warto.